Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona T310. Sony Ericsson bardzo taki urodziwy, bardzo prosty. Też wygląda jak zabawka, jak poprzedni telefon. Posiada on na ściance, tylko widzimy logo naszej marki, czyli Sony Ericsson. Następnie napis marki na samym dole Sony Ericsson. Na jednej bocznej ściance nie widzimy nic. Na drugiej bocznej ściance też nic. Tutaj na przednim panelu znajduje się czujnik światła. Telefon mimo swojego wieku posiada ten czujnik światła, to bardzo fajnie. Oraz widzimy też port IRDY, posiada IRDę i również tu mam taki przesuw ściszenia i pogłaszania oraz przesuwania w menu naszych plików bądź innych opcji. U samej góry widzimy tutaj otwory na naszą smycz, a na samym dole tutaj port ładowania, port słuchawek oraz gniazdo na USB. Teraz sobie sprawdzimy pod baterią, jak to wszystko wygląda, jaką telefon posiada baterię. Telefon niestety posiada nieoryginalną baterię, więc nie powiem Wam, jaka jest dokładnie bateria oryginalna, ale tak mniej więcej ta bateria wygląda. Tu ma właśnie złącze na ładowanie. Sprawdzimy sobie teraz pod nalepką e-mail. Tu mamy oczywiście naszą markę, czyli Sony Ericsson. Następnie tutaj po drugiej stronie widzimy nasz model, czyli T310. W jakim państwie ten model został wyprodukowany, czyli Made in Malaysia, na Malezji oczywiście. I jeszcze zobaczymy sobie rok produkcji tego telefonu. Właśnie teraz szukam i coś nie mogę znaleźć, ale jest tutaj 2003, 28 tydzień. Czyli telefon posiada już 17 lat. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego funkcje. Jak to wszystko wygląda właśnie wewnętrznie. Telefon nam się uruchomił. Teraz sobie wejdziemy w menu. Menu jest bardzo podobne do tych najstarszych telefonów, czyli Soniaków, Sony Ericssonów. Wejdziemy sobie naszą muzykę i sprawdzimy, jaka została wgrana przez producenta. Oczywiście telefon obsługuje tylko monofonię. Wejdziemy sobie. Tu właśnie jak wspomniałem, mamy przesuw wybierania. Możemy sobie wybierać bocznie.
O, tu u góry było słychać monofonię, czyli telefon też odbiera monofonię i polifonię. Telefon dość cichy, jak słyszeliśmy. Tu posiada głośnik główny wraz z głośnikiem od rozmów. Tutaj sobie wejdziemy do podstawowych funkcji tego telefonu. Oczywiście posiada kalkulator, notatniki, alarmy, stoper i minutnik. Podstawowe funkcje telefonu. Oczywiście możemy ustawić wiadomości w tym telefonie. Ustawienia oczywiście możemy ustawić sobie nasz wyświetlacz. Tutaj język. W tym przypadku nie mamy polskiego języka. Telefon oczywiście też posiada T9. Mimo że ma 17 lat, możemy sobie ustawić T9 w wiadomościach. Także bardzo fajna opcja. I tu ustawiamy wszystkie. Możemy usunąć oczywiście wszystkie ustawienia i zrobić reset telefonu. Tu mamy książkę telefoniczną. Telefon również oczywiście odtwarza różnego typu zdjęcia. Oczywiście bardzo w słabej jakości. Pokażę przykładowo, jak to się prezentuje. Coś tam zawsze, jakieś animacje. O, na przykład tu animacja Sony Ericsson. Coś tam zawsze wrzucimy. Jeśli byśmy chcieli oczywiście taki telefon użytkować, choć w to wątpię. I też motywy różnego typu. Tu mamy Donald, czyli ściągamy coś. Tak to wygląda wszystko w tym telefoniku. Teraz sobie sprawdzimy kodem serwisowym, czy wszystkie funkcje w tym telefonie działają. Oczywiście, czy ten kod nam też wejdzie w tym telefonie, bo nie w każdym wchodzi. Prawo, gwiazdka, lewo, gwiazdka, lewo, gwiazdka. Niestety za pierwszym razem nie weszło. Spróbujemy jeszcze raz. Dopiero nam wyszło za trzecim razem. Tu z samej góry widzimy informacje o naszym softie, jaki w danym czasie jest wgrany soft w tym telefonie i wersja naszego wyświetlacza. Następnie tutaj możemy ściągnąć SIM-locka, tu wpisujemy tutaj SIM-lock. Jeśli mamy po prostu oczywiście odpowiedni kod dla tego telefonu, by ściągnąć SIM-locka i jeśli oczywiście mamy SIM-locka w tym telefonie. Na trzecim pasku mamy tutaj wszystkie nasze testy naszych wszystkich podzespołów w tym telefonie, czyli wyświetlacza tutaj, czy kolory wszystkie działają prawidłowo, następnie dioda LED naszego wyświetlacza i diodę u samej góry. Przepraszam za pomyłkę, to jest dioda właśnie powiadomień, jeśli ktoś do nas dzwoni, bądź pisze SMS-a, bądź na przykład bateria nam się wyczerpuje. Tu jest właśnie dioda powiadomień, a nie czujnik ruchu, jak wspomniałem. Następnie nasza klawiatura, sprawdzamy sobie wszystkie klawiatury. Główny głośnik, czyli ten. Wibracja, mikrofon na samym dole i łączny czas połączeń tego telefonu, czyli 52 godziny i 50 minut. Tyle zostało przeprowadzonych rozmów z tego telefonu. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o ten model telefonu. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również do oglądania moich kolejnych filmików, których wrzucam praktycznie codziennie. Zapraszam również do oglądania poprzednich filmików. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem odnośnie tego modelu. Cześć!